Dlaczego zostałem programistą? To jest takie dobre pytanie, bo odpowiadaliśmy sobie kiedyś z kolegą na nie, bo bieda nas do tego zmusiła. I to jest jedyna słuszna odpowiedź, ale jak zaczynałem programować, to nie było takie oczywiste, że to, co robię, jest bardzo intratną formą zarobkową, ponieważ miałem przez pewien moment kryzys i chciałem zostać kurierem samochodowym. Jak byłem mały, uprawiałem judo. Później uprawiałem szermierkę. Zawsze byłem bardzo słaby na WF-ach. Nie lubiłem sportów grupowych, takich drużynowych. Dalej była przerwa i nic nie uprawiałem. Znaczy ja zawsze byłem silny, może tak ogólnie silny. Jak musiałem przenieść kanapę, to zazwyczaj nie miałem kolegów, którzy mi mieli jak pomóc, to brałem tą kanapę na plecy i wnosiłem na 4. piętro. To chyba jakiegoś 30, może 7, 6 roku życia zacząłem się interesować czymś innym niż piciem piwa i jedzeniem pizzy. I poszedłem na taki boks crossfitowy, CrossFit Ursus. I tam chodziłem na coś takiego, co się nazywało Strong First i mi się zawsze to podobało, czyli odważniki kulowe, bardzo wymagające, bardzo takie ciężkie treningi. Te ciężary były zawsze u mnie trochę wyższe niż u większości ludzi. Oprócz samego Strong First były na przykład elementy trójboju i zacząłem robić trójbój. Ten trójbój robiłem byle jak, jak to się mówi, na 30%. Ciężary duże robiłem, nawet już na samym początku. Nie zdążyłem dojść do jakichś wyników, bo zacząłem się kontuzjować. Strzały kilka w plecach, chyba ucisk na jakiś nerw w okolicy szyjnej, bo straciłem czucie w tricepsie, takie zupełnie. Już wykluczyłem przysiady, wykluczyłem martwe, zacząłem trenować monotonnie wyciskanie. Siłowałem tak zwykle jak każdy w barach, ale jakoś dotarło do mnie w komputerze, na Facebooku, gdzieś tam zaczęły pojawiać się różne eventy, jakieś. Chyba na Arm Power trafiłem i na tym Arm Power wszedłem w kluby i zacząłem szukać w okolicy. No i znalazłem Hands of Stone i znów po tej sytuacji, no wiadomo, jak Facebook zaczai, że coś klikam, no to zaraz mi podsuwa, no i zaczął to jest taki jego jedyny plus, który tutaj widzę z tego faktycznie profilowania. Ale tutaj mi podpowiedział ten sparring u Karola w Władysławowie. I dla mnie, którym wydawało mi się, że jestem silny, to się okazało, że nie jestem silny. No tak to się skończyło, że się zajarałem i zorganizowałem później ten sparring w Nadarzynie. Kurde, ile pieniędzy w niego włożyłem, naprawdę. No i co? No i wtedy. Się zaczęło. Mam pasek, mam hantle. Hantel mam mam grubszą rączkę, żeby móc złapać. Tutaj zakładam ciężary. O i tak robię. Tak robię. Tu boli. O Boże. Jak boli. Boli. To jest moja siłownia. Zrobiłem sobie ją, jak zaczynałem treningi te podtrójbojowe, a teraz sobie przerobiłem i jest wyciąg za mną. Ten wyciąg głównie używam do treningów i teraz jeszcze sztangi łamanej do treningu bicepsa. Nie potrzebuję więcej, bo dopiero zacząłem treningi robić taką sztangą i ogólnie te treningi i sobie robię taki plan, smolowa. To ci mówiłem. Arm wrestling jest sportem, którego nie da się uprawiać w jedną osobę. Po prostu. Nawet trenować się nie da w jedną osobę skutecznie. Dlatego pomimo tego, że mam swoją siłownię, to praktycznie jeżdżę przynajmniej raz w tygodniu do kogoś posiłować się, razem potrenować. Pierwsze zawody, na których byłem na wysokiej pozycji, to były zawody w Międzychodzie. W 2022 roku tam zdobyłem 3. miejsce.
Nawet trochę nieświadomie, bo myślałem, że to jest miejsce dużo niższe. Trochę się zdziwiłem. Jak mi powiedzieli, że jest to walka o czy o drugie miejsce, to byłem w totalnym szoku. Nawet jak mi czytali O Boże. na rozdanie medali, to nadal nie wierzyłem. Myślałem, że to raczej jest informacja, że mam wyjść, bo coś złego zrobiłem. Trzeba odłożyć rączkę na miejsce. Zrobiłem specjalny półeczkę. Drugie osiągnięcie, no to na pewno, pomimo tego, że to nie było medalowe, to były debiuty w tym roku, też w 2022. W Krakowie zdobyłem 4. miejsce na lewą rękę i chyba 12 na prawą. Dobrze! Pięknie! Taka trochę zmiana w mojej strukturze siłowej, moim tym rozkładzie sił, bo rzeczywiście ta lewa ręka stała się dominująca z jakiegoś powodu. Nie umiem tego wyjaśnić, trzeba by było pytać jakieś mądre głowy. W tym roku właśnie w związku z tym to już się tak będę szykował na te debiuty, żeby jednak już stanąć na podium. Na cel na 2023 to jest na pewno zdobyć medal jakiś na lewą rękę, wzmocnić prawą, mam nadzieję też prawą coś powalczyć.